Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moich spostrzeżeniach oraz radach, jak się poruszać po autostradach i drogach ekspresowych. Na drogach klasy A i S poruszamy się prawym pasem, o ile ten pas jest pusty. Jeśli wyprzedzamy pojazd wolniejszy, to należy później powrócić na swój pas. Oczywiście, jeśli na przykład, tak jak w przypadku A2 w Poznaniu, oba pasy, czyli prawy i środkowy, są zajęte przez ciężarówki, to siłą rzeczy musimy jechać pasem lewym. Plagą w naszym kraju jest poruszanie się pasem środkowym, mimo że prawy pas jest pusty. Nie wiem i nie rozumiem, z czego to wynika. Czy ten pas jest gorszy, węższy, nierówny? Żeby zjechać z autostrady lub drogi ekspresowej, korzystamy z pasów wyłączania, inaczej zwanych pasami zwalniania. Powinniśmy już kilkaset metrów wcześniej znaleźć się na prawym pasie, czyli tym, który znajduje się najbliżej pasa wyłączania. W momencie pojawienia się pasa wyłączania wjeżdżamy od razu na niego. To, co widzę wielokrotnie, to jazda do końca pasem środkowym lub nawet lewym i w ostatniej chwili zmiana kilku pasów ruchu na raz. Stwarza to ogromne zagrożenie dla wielu kierowców, a zysk czasowy dla takiego kierowcy jest właściwie zerowy. Teraz w drugą stronę. Żeby wjechać na autostradę lub drogę ekspresową, korzystamy z pasów włączania, inaczej zwanych pasami przyspieszania. Pasy te niejednokrotnie mają po kilkaset metrów długości. Powinniśmy rozpędzić pojazd i wtedy włączyć się do ruchu. Na pasach włączania widzę codziennie dwa podstawowe błędy. Pojazdy włączają się do ruchu od razu w miejscu połączenia się pasa włączania z jezdnią główną, zamiast wykorzystać ten pas przynajmniej do połowy jej długości. Po drugie, pojazdy wjeżdżają ze zbyt małą prędkością na autostradę. Powoduje to takie sytuacje, że pojazdy jadące prawym pasem autostrady muszą często zwalniać. Kolejna sprawa. Jeśli Twój pojazd uległ awarii, to włącz światła awaryjne, ustaw trójkąt ostrzegawczy, koniecznie nałóż kamizelkę odblaskową i to, co chcę Wam powiedzieć. Koniecznie opuść pojazd. Pracuję przy budowie i utrzymaniu dróg od 20 lat. Niejednokrotnie widziałem bardzo niebezpieczne sytuacje. Kierowcy często jeżdżą przemęczeni i zasypiają za kierownicą. Link do mojego filmu z takiego zdarzenia w prawym górnym rogu. Jeśli Wasz pojazd, który uległ awarii, uderzy inny, to chyba nie muszę mówić, co się z Wami stanie, jeśli zostaliście w środku. Kontynuacja tego, co powiedziałem przed chwilą. Jeśli Twój pojazd uległ awarii, a jedziesz autostradą, to na poboczu stoją kolumny alarmowe. One są właśnie dla Ciebie. Kolumny są umieszczone co 2 km po każdej ze stron autostrady. I tu oczywiście uwaga, nie wszystkie w Polsce autostrady mają takie kolumny alarmowe. Może się Wam wydawać, że w obecnych czasach takie telefony to przeżytek. Nic bardziej mylnego. Dzwoniąc przez telefon alarmowy, po drugiej stronie siedzi człowiek, który wie, jak najlepiej w danym momencie Wam pomóc. Każdy telefon jest oznaczony. Jest na nim hektometr lub numer pokazujący dokładnie, w którym miejscu się znajdujemy. Mówiąc swoją lokalizację operatorowi, wyśle on do nas służby autostradowe lub inną pomoc. Wzdłuż dróg klasy A i S są parkingi, zwane miejscem obsługi podróżnych, w skrócie MOP. MOPy znajdują się co kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów. Pamiętaj, jeśli jedziesz już kilka godzin, to warto zatrzymać się nawet na kilka czy kilkanaście minut. Świeże powietrze, do tego np. kawa, daje bardzo dużo. Wjazd na autostradę i drogę ekspresową jest możliwy przez węzły drogowe.
Niektóre węzły są tak zaprojektowane, że nie da się na nich wjechać pod prąd. Są niestety też takie, że istnieje taka możliwość. Czasami niestety zdarza się, że kierowcy wjeżdżają na autostradę lub drogę ekspresową pod prąd. Dzieje się tak prawie zawsze przed wjazdem na tego typu drogę. Dlaczego tak się dzieje? Według mnie, ale jest to tylko moja teoria, ludzie, którzy wjeżdżają pod prąd, mają w głowie jakiś plan czy też wizję. Wiedzą, że chcą jechać na przykład na wschód. Więc na takim rozwidleniu dróg, nie patrząc na znaki, wjeżdżają na pierwszą napotkaną drogę, która prowadzi w kierunku wschodnim. Nie wiedzą, że właśnie wjechali pod prąd. W tym momencie do katastrofy już jest bardzo krótka droga. Brakuje u nas znaków, które są w takich miejscach w Austrii i Chorwacji. Znaki te wręcz biją po oczach. Informują nas: stój, źle wjechałeś. W Polsce w takich miejscach stoi przeważnie tylko jeden znak C9, czyli nakaz jazdy z prawej strony. To zdecydowanie za mało. Korytarz ratunkowy. Jeśli jadąc autostradą czy drogą ekspresową widzisz, że jest korek, to należy zrobić korytarz ratunkowy. Dzięki niemu pojazdy uprzywilejowane mogą nim swobodnie jechać. Jeśli są dwa pasy ruchu w jedną stronę, to ci z pasa lewego zjeżdżają na lewo, a z pasa prawego na prawo. Jeśli są 3 lub więcej pasy ruchu, to ci z lewego jadą na lewo, a pozostałe pasy zjeżdżają na prawo. Na końcu opowiem o dwóch podstawowych błędach na naszych autostradach i drogach ekspresowych, chociaż one akurat tyczą się każdej drogi. Pierwsza rzecz to prędkość. Jesteśmy na szarym końcu Europy pod względem bezpieczeństwa. Większość z nas uważa się za superkierowców. Niestety statystyki mówią zupełnie odwrotnie. Prędkość jest przekraczana przez większość kierowców. Ciekawostką jest to, że nasi kierowcy jak wyjadą za granicę, to przeważnie jadą zgodnie z przepisami. Pokazuje to jedno. Na nas działa nieuchronność kary, czyli wysoki mandat. Nie ukrywajmy, maksymalny mandat za zbyt szybką jazdę, który wynosi 500 zł, jest kwotą śmieszną i nieadekwatną do średnich zarobków. Drugi największy błąd to zbyt mała odległość pomiędzy pojazdami. Jeżdżąc codziennie po autostradzie A2 czy drodze ekspresowej S5, jestem w szoku, że ludzie jadąc około 140 km/h jadą właściwie na zderzaku drugiego pojazdu. Nietrzymanie odległości powoduje takie sytuacje, jak na filmie, który kiedyś nagrałem, jadąc z Łodzi do Warszawy autostradą A2. Dziękuję za uwagę. Jeśli masz podobne spostrzeżenia lub inne, napisz w komentarzu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.